Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl.com. Wiadomo wszystkim, że choroby metaboliczne to jest absolutna plaga, jeśli chodzi o każdy kraj rozwinięty. Prym wiodą oczywiście Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone muszą być we wszystkim pierwsze. Tam jest 88% całej populacji chora metabolicznie. Czyli liczymy, że są to osoby z cukrzycą albo w stanie przedcukrzycowym. Czyli osoba zdrowa metabolicznie jest tam praktycznie jednorożcem, ale wystarczy jakiekolwiek zdjęcie, choćby gdzieś tam z ulic z dowolnego miasta czy z plaży, żeby wiedzieć, że taka jest rzeczywiście tam rzeczywistość. W Polsce jest lepiej, ale jest dużo gorzej niż myślałem. Była taka statystyka, którą wielokrotnie w filmikach cytowałem, że 1,6 miliona Polaków cierpi na cukrzycę, 2,6 miliona Polaków jest w stanie przedcukrzycowym, czyli 4 miliony osób chorych metabolicznie. Ale coś mi tknęło ostatnio, stwierdziłem, zobaczmy, czy są jakieś nowsze statystyki. No i zobaczyłem i pożałowałem trochę, bo okazuje się, że cukrzyków w Polsce mamy obecnie, i tak nie są to najświeższe dane, absolutnie najświeższe. Mamy 3 miliony cukrzyków w Polsce oraz 5 milionów osób w stanie przedcukrzycowym. Czyli innymi słowy 8 milionów osób jest chorych metabolicznie. I żeby dać tutaj jakąś perspektywę, sprawdziłem, że mamy mniej więcej 37, według censusu 37,49 miliona osób, obywateli w naszym kraju. Odejmijmy od tego 6,7, czyli to jest liczba osób do 18 roku życia i wylądujemy na liczbie, że mamy 30,79 milionów Polaków, które są osobami dorosłymi. I z tego mamy 8 milionów osób, które są chore metabolicznie, czyli gdzieś tam będziemy dochodzić do 27% tak na oko osób chorych metabolicznie. Jest dużo gorzej niż myślałem, wciąż dużo lepiej niż w Stanach Zjednoczonych. Jest to olbrzymi problem społeczny. Jest to również olbrzymi problem medyczny. Jest to olbrzymie obciążenie dla służby zdrowia, ale też ma tak naprawdę, bym powiedział, ta sytuacja wymiar rodzinny. Bo tyle osób musi przedwcześnie umierać, że głowa mała. Bo przypominam, że insulinooporność jest naprawdę praktycznie, można powiedzieć, podszewką, jest podstawą większości naszych popularnych chorób metabolicznych. Mamy Alzheimera, mamy praktycznie wszystkie choroby układu sercowo-naczyniowego, mamy nowotwory. To jest wszystko naprawdę już świetnie udokumentowane w literaturze. Nie jest tajemnicą, że akurat łatwo kontrolować poziom glukozy w momencie, w którym je się węglowodanów i je się na przykład mięsko. Właśnie dlatego chciałbym zrobić krótką przerwę dla sponsora tego odcinka, którym jest jak zawsze mięsna paczka. Dla osób, które nie znają mięsnej paczki, jest to dostawca mięsa z ekologicznych, polskich hodowli, gdzie hodowla tego mięsa odbywa się w takim naturalnym, jak Bozia przekazała, tempie, to znaczy nie są używane żadne antybiotyki, boostery wzrostu. Jest to naprawdę mięso świeżej jakości, które jest mrożone od razu po uboju i następnie dostarczane do Ciebie. Jak to wszystko działa? Wchodzisz na stronę mięsnej paczki, wybierasz jedną z gotowych paczek, albo jeśli nie pasuje to Twoim kubeczkom smakowym, można sobie coś dobrać pod siebie, właśnie skompletować własną paczkę. Punkt drugi, wybierasz, gdzie ma zostać dostarczona ta paczka, i punkt trzeci, zostaje ona właśnie dostarczona, jest ładnie zabezpieczona, jest izolacja, tam jest zmrożona suchym lodem, można to przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i gotować kiedy tylko i wyłącznie się chce. Jest to też, oszczędność ekonomiczna w tym sensie, że nic nie ulega tutaj zepsuciu. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze z mięsnej paczki, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz mięsnej paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Istnieje oczywiście wiele bardzo łatwych narzędzi, których można używać, aby zapobiegać występowaniu chorób metabolicznych, albo nawet jeśli występują, żeby wiedzieć, że one się wycofują. Ja omawiałem w tym filmiku, ale nawet na szybko wymieniając, można mierzyć swoją wagę, można sprawdzać swoje ciśnienie, mierzyć glukozę nadczo, mierzyć insulinę nadczo, zrobić sobie krzywą insulinową. Oczywiście nie w każdym przypadku. Niektórzy lubią mierzyć hemoglobinę glikowaną. Ja omawiałem w tym shorcie, dlaczego to jest kiepski pomysł. Nawet u 75% osób, które wykazują się normalnym poziomem hemoglobiny glikowanej, u takich osób wciąż może występować insulinooporność. I oczywiście jest jeszcze więcej markerów, narzędzi, aby to śledzić, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać chciałem powiedzieć nowym, ale nie jest to w żaden sposób nowe narzędzie, a jednocześnie jedno z najlepszych narzędzi, może nawet najlepsze, jeśli chodzi o takie urządzenia, które są dostępne komercyjnie, które może bardzo szybko pokazać,
czy ty masz kłopot z insulinoopornością. I skupimy się na badaniu, w którym pokazano, że osoby korzystające z tego urządzenia, okazało się, że 40% osób, które uważano za zdrowe, trzeba było przekwalifikować jako osoby z insulinoopornością. Do badania zaraz dojdziemy, ale najpierw omówmy sobie te tajemnicze urządzenie. Oczywiście tak naprawdę mówię, że to jest tajemnicze urządzenie z przekąsem, ponieważ przynajmniej cukrzykom jest ono świetnie znane. Mowa o CGMs czy CGM-y, czyli Continuous Glucose Monitors, czyli monitory ciągłego odczytu glukozy. Są to urządzonka, które tak naprawdę na bieżąco będą sprawdzać, jaka będzie nasza glikemia, czy jaki będzie poziom glukozy u nas. One działają w bardzo prosty sposób. Mamy jakąś elektrodę, która jest wczepiana w podskórę, jest parę miejsc, gdzie ją można wczepić i będzie ona odczytywać właśnie, czy mierzyć poziom glukozy w płynie międzykomórkowym. Mamy nadajnik, który będzie przesyłał informacje z tego sensora do odbiornika, no i mamy odbiornik, którym najczęściej w tych czasach jest telefon komórkowy. Na rynku jest sporo urządzeń tego typu. Wydaje mi się, że w Polsce absolutnie króluje urządzenie o nazwie Freestyle Libre. Przynajmniej ja miałem praktycznie tylko i wyłącznie z nim kontakt. Jakie są zalety tego urządzenia? Ono będzie sczytywało, oczywiście mówię ogólnie o urządzeniach tego typu, będzie sczytywało w zależności od typu urządzenia od 1 do co 5 minut glukozę właśnie z tego zawartości płynu międzykomórkowego. Czyli innymi słowy, będziemy mieć nawet paręset odczytów glukozy w przeciągu doby. Zalet takiego urządzenia jest co niemiara. Oczywiście w przypadku cukrzyków przede wszystkim będziemy wiedzieć, kiedy będą występować epizody hipoglikemii, czyli niedocukrzenia, i hiperglikemii, czyli przecukrzenia poziomu, kiedy występuje wysoki poziom cukru. To pomaga potencjalnie takim osobom manewrować między różnego rodzaju wyborami dietetycznymi. Też u osób potencjalnie, które chciałyby dowiedzieć się, jak ich ciało reaguje właśnie dokładnie na konsumpcję konkretnych produktów, taka wiedza jest bezcenna. Jak bezcenna może być to wiedza? Bardzo. Szczególnie jeśli wyniki są nie takie. I właśnie przejdźmy do tego badania, o którym wspominałem na początku. W badaniu wzięło udział 8315 osób w wieku od 40 do 70 lat i średnio te osoby nosiły właśnie taki CGM, ten monitor kontrolowania ciągłego glukozy przez 4 do 10 dni maksymalnie, czyli minimum to było mniej więcej 4 dni, maksimum 10 dni. Co się okazało po tym okresie czasu? Że 40% osób, które uważano za zdrowe metabolicznie, konkretnie 5328 osób, trzeba było przekwalifikować jako osoby z zaburzeniami metabolicznymi, czyli insulinoopornością. A 3% z kolei tych osób, które uważano za zdrowe, trzeba było przekwalifikować jako osoby z cukrzycą. Więc aż tak bezcenne mogą być te wyniki. Czemu w ogóle o tym mówię? Jakąś taką iskierką, która wywołała pomysł na ten filmik, po pierwsze oczywiście było to badanie, bo to badanie, które omówiłem, to jest świeżynka, ono jest z kwietnia tego roku. Natomiast to, co wywołało dodatkowo taki impuls, było to, że FDA, ta słynna organizacja w Stanach Zjednoczonych, pozwoliła łaskawie sprzedawać te CGM-y, te urządzonka bez recepty, mniej więcej to było w marcu tego roku. I tam zaczęła się koszmarna gównoburza. Zaczęło być mnóstwo artykułów wypuszczanych, nawet parę badań naukowych, które zaczęły kwestionować, żeby, broń Boże, jako zdrowa osoba nie kupować tych CGM-ów. To jest szkodliwe. Nie powinieneś po prostu sprawdzać, jak zmienia się twoja glukoza pod wpływem twojej diety. Przecież stary, owsianka, zjedz swoje keloksy na śniadanie, potem zjedz swój tost francuski, posmarowany awokado ze szczyptą himalajskiej soi i niczym się nie martw. I po prostu miałem taki niesamowity jakiś rozdziew po prostu emocjonalny na zasadzie, jak w ogóle można coś takiego mówić. Po pierwsze, już pomijając jakiekolwiek takie argumenty wolnościowe, że jeśli ktoś chce sobie mierzyć po prostu każdej minuty dowolnego dnia cały rok swoją glukozę, to niech sobie mierzy, to jest jego sprawa. Ale pomijając to, wydaje mi się, że to potencjalnie wywołało jakąś falę niepokoju wielu organizacji i instytucji. Co innego jest mówić komuś, że ej, wiesz co, to jest na przykład te śniadanie, ta owsianeczka twoja i właśnie tościki potem, one są takie zarąbiste, bo wiadomo, że nie ma, większość tych osób może sobie gdzieś tam jednostkowo zmierzy tą glukozę, ale nie ma specjalnie możliwości dla większości osób, żeby śledzić, jak będzie zachowywała się ich glukoza właśnie godziny po takim posiłku. Właśnie to umożliwia CGM.
CGM może być potencjalnie kompasem, który będzie pokazywać kierunek dietetyczny większości osób. I jestem pewien, że jakby praktycznie dowolna osoba, która uważa, że dieta jest jest fajna, jest ogólnie okej, kupiła sobie taki CGM i ponosiła go tydzień, to by była tak przerażona, żeby zaczęła zmieniać drastycznie swoje nawyki żywieniowe. I zauważyłaby na przykład, że ten intensywny wysiłek fizyczny, który miał być właśnie tak intensywny, wcale nie przepala takiej ilości glukozy, jak mu się wydawało, a te przekąseczki niewinne, walone między 3. a 4. posiłkiem dnia, tak podbijają glukozę, że po prostu białka ścina w oczach. Uważam, że takie urządzenia powinny być wręcz promowane. Czemu? Bo po pierwsze nie są drogie. Wydaje mi się, że 300-400 zł kosztuje to urządzenie. To jest pikuś tak naprawdę w porównaniu do kosztów jakby badań regularnie robionych w laboratoriach. Jeśli dowolna osoba właśnie by potestowała to sobie, to byłaby ta iskierka dla zmian. Dla bardzo, bardzo poważnych zmian zdrowotnych i wydaje mi się, że te zmiany bardzo mocno godziłyby i godzą u osób, które się już zorientowały, co się dzieje z ich zdrowiem, jak jedzą różnego rodzaju syfy. Takie właśnie obserwacje, wyniki minuta po minucie by pokazały, słodki Boże, co ja robię ze swoim ciałem. Bo główny jakby taki argument przeciw tym urządzeniom to jest ortoreksja. Taka chorobliwe po prostu zainteresowanie swoim zdrowiem. I uważam, że ortoreksja może być jak najbardziej kłopotem. Natomiast prawda jest taka, że nikt nie ma praktycznie pełnych informacji na temat tego jeszcze raz, jak jego dieta, jak jego wybory, nawet takie jak kawa rano i potem pączek, wpływają na ten poziom glukozy. I to urządzenie rozwiązuje taki problem. Wszystkie niewiadome tutaj praktycznie zostają wypełnione. Szczególnie właśnie w momencie, w którym te szczyty glukozy, to jest właśnie chyba ta funkcja Freestyle Libre, są co minutę. To naprawdę odsłania wszystkie karty w grze. Moim zdaniem nie ma to nic z ortoreksją. To jest właśnie bezcenny zestaw danych. Bo teraz pomyślmy sobie, jeśli ktoś ma kłopoty, na przykład z ciśnieniem, uwaga, nie ma nagle kłopotu z tym, żeby instalować sobie holter ciśnieniowy, tak? I ponosić go, nie wiem, 2, czy w skrajnych przypadkach można dłużej, ale powiedzmy do 2 dni. Nie, wtedy holter ciśnieniowy jest świetnym pomysłem. Żeby mierzyć ciśnienie może jednak częściej niż jakieś jednostkowe, losowe sytuacje w przeciągu dnia. Żeby zobaczyć, jak to ciśnienie rośnie na przykład w sytuacjach stresowych, albo jakie jest w sytuacjach absolutnie powiedział takich normalnych, bezstresowych. Ale już okazuje się, że potencjalnie niektórym nie pasuje, że ty miałbyś zobaczyć, jaka glukoza u ciebie będzie nadczo, jaka będzie po posiłku, ile zajmie tej glukozie powrót po prostu do tej linii bazowej po tym posiłku, jak się mocno podniesie przy kolejnym itd. itp. Mój głos w tym temacie jest taki, absolutnie warto, jeśli kogoś interesuje właśnie, już pomijam osoby oczywiście, które mają kłopoty metaboliczne ze zdrowiem. W takich sytuacjach to jest naprawdę, powiedziałem, zainstalowanie sobie, czy podłączenie pod siebie takiego CGM-a nawet na tydzień jest absolutnie świetne, ale nawet osobom, które martwią się potencjalnie albo chciałyby optymalizować swoją dietę, znowu to nie zajmuje dużo czasu, nie trzeba tego nosić. Na przykład po tym tygodniu czy 2 tygodniach dalej można po prostu w tym czasie poeksperymentować ze swoją dietą, ustalić coś, co będzie ewidentnie wyrównywało ładnie naszą glikemię. A głosy krytyki to są tak naprawdę głosy sprzeciwu wobec tego, że ludzie zaczną jeszcze bardziej myśleć o swoim zdrowiu niż myślą teraz. A że ogólnie nie myślą, to jeszcze raz, jeśli podsumujemy te liczby, które mówiłem, mamy 8 milionów osób dorosłych, które mają już kłopoty i to jeszcze trzeba podkreślić, osób zdiagnozowanych, bo też cholera wie, ile jest osób, a podejrzewam, że też sporo, które nie zostały zdiagnozowane i mają takie kłopoty. Także osobiście bardzo, bardzo polecam. Daj mi znać, co ty myślisz o tych urządzeniach, jeśli korzystałeś z niego, niezależnie od tego, czy jesteś cukrzykiem, czy nie. Daj mi proszę oczywiście też znać wszystkie pytania itd. Jak zawsze są mile widziane. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z, czyli właśnie jak zapamiętywać słówka, choćby gramatykę, jak
tworzyć zrozumienie ze słuchu. Wszystko po to, żeby przestać wydawać kasę na właśnie różnego rodzaju korepetycje non-stop, szkoły językowe, fiszki itd. itp. Kurs Experts Incubator, czyli polska tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie pokazuje, jak opanować wiedzę z dowolnej dziedziny, jak przyswoić ją ponownie samodzielnie, jak zapamiętywać, jak tworzyć zrozumienie, jak wdrażać, co najważniejsze, te informacje, tworzyć pętle informacji zwrotnej, jak dobierać źródła informacji. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz leczyć różnego rodzaju upierdliwe choroby skóry głowy, m.in. uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Wszystkie odniesienia naukowe, badania itd., o których wspominałem w filmiku, będą w opisie, również w opisie, jeśli się go rozwinie, są linki do newslettera na mojej polskiej stronie. Tam można wprowadzić adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły właśnie o językach, pamięci, czasami o analizie badań naukowych. A jeśli wszystkie te informacje, o których mówiłem w tym filmiku i ostatnich 90 filmikach Cię zaciekawiły, to wszystkie te informacje można ściągnąć w wygodnej formie gotowych fiszek, gotowe do nauki w formacie elektronicznym. To jest dostępne dla patronów. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można go wykupić na 1 miesiąc po prostu, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć sobie fiszki. Jest również forum dostępne dla patronów, jeśli ktoś chciałby mi zadać jakieś pytanie. Oraz jest tam sekcja tygodnia, gdzie omawiam najpopularniejsze, najciekawsze badania danego tygodnia właśnie z moim komentarzem. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.